Halo, halo, cześć, dobra, słuchać mnie. Bardzo cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego, czegoś fajnego, że spodoba wam się to, co mówię, ale zacznijmy od krótkiego przedstawienia, kim w ogóle jest ta kobieta, która stoi przed wami i dlaczego uważa, że może powiedzieć coś ciekawego. Tak jak zostało już powiedziane, nazywam się Dominika Zając, jestem programistką z wykształcenia, z zawodu i pasji. Na co dzień pracuję jako software inżynier w firmie Qualtrics. Jestem tam full stack deweloperem odpowiedzialnym m.in. za tworzenie homepage'a produktu, z którego korzystamy w ponad 100 krajach. Oprócz tego jestem Google Developer Expert w Web Technologies, co oznacza, że bardzo lubię takie rzeczy jak CSS-y, DevToolsy i performance. Tworzę o tym artykuły, tworzę o tym prezentacje, warsztaty, mówię na różnych spotkaniach, prezentacjach. No i jestem super fanką karaoke, więc jeżeli którakolwiek z tych rzeczy was chociaż trochę zainteresuje, tu są moje socjalki, możecie mnie tam spokojnie znaleźć. To o mnie. To teraz takie krótkie sprawdzenie, kogo mam na sali. Słuchajcie, bardzo prosty sposób. Jeżeli mówię o was, podnieście rękę, dobra? Szybki check. Czy jesteście dzisiaj w Hewre? No, okej. Załapaliście, super. Dobry początek. Kto z was pracuje albo działa jako web developer? Jest kilka osób. Dobra. Kto z was wciąż jeszcze studiuje? Jest kilka osób. Kto z was już ma tak mniej więcej 3-5 lat doświadczenia? Jest kilka osób, super. A kto z was wie, czym jest accessibility i stosuje w swojej codziennej pracy? O, znalazło się kilka osób. Bardzo się cieszę. No ale słuchajcie, wprowadzenie dla tych, którzy o dostępności jeszcze nie słyszeli. Kiedy patrzyłam na agendę, to zauważyłam, że zaczynamy mniej więcej o 19:00. Jeżeli ktoś z was wie, co kiedyś było o 19:00 na jedynce, to wszystkie dzieci czekały na wieczorynkę. I ja całe dzieciństwo czekałam na tę 19:00, więc stwierdziłam, że ja też zacznę dzisiaj od pewnej bajki. Dawno, dawno temu była sobie złota rybka. Ale nie była to taka zwykła złota rybka, tylko magiczna złota rybka. I ta złota rybka nie pływała w akwarium, pływała w morzu. Co jakiś czas wyciągał ją z tego morza jakiś rybak i w obietnicy za to, że jej nie zabije, że jej nie zje, no to ta nasza złota rybka spełniała 1 do 3 marzeń danego rybaka. Prosta sprawa, nie? Praca ciężka, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś ją złowi. Kiedy ktoś ją już złowi, no to wiecie, cała obolała, haczyki w ustach, usta podziurawione, bruzdy i śniaki na płetwach itd. Ale praca stabilna, dobra, kontynuujemy. No niestety, przychodzi 2020 i cały świat, także złote rybki, przechodzą do świata wirtualnego. Nasza złota rybka również musiała przejść do pracy z domu, no bo wiadomo, kwarantanna, nie wiadomo co zrobić. No i nasza złota rybka postanowiła, że zostanie web deweloperem. Rozpoczęła pierwszy kurs HTML-a, CSS-a, no i po kilku tygodniach walki stworzyła bardzo prosty formularz. Dzięki temu formularzowi zmieni się cała przyszłość złotych rybek. Możemy już nie tylko czekać na jakiegoś rybaka, który wyłowi naszą rybkę lub nie, ale mamy bardzo prosty formularz. W formularzu mamy 3 pola, imię, nazwisko, życzenie. Mamy zasady, że raz w miesiącu nasza rybka z wszystkich osób, które wypełniły naszą ankietkę, wylosuje zwycięzcę, no i spełnia marzenie tylko tej osoby. Prosta zasada, nie? No to zobaczmy, jak taki formularz mógłby wyglądać. Teraz zaczyna się trudna rzecz, pisanie i mikrofon w drugiej ręce, ale miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, no to imię, powiedzmy Domi. Na razie maila nie wypełniam, a moje marzenie to teleport, żeby uniknąć korków w Krakowie, nie? Dosyć trywialne. Powiedzmy tyle. Kiedy próbuję wysłać mój formularz, zauważcie, że pojawiło się czerwone pole. Sorry, nie wszystkie pola są wypełnione, coś jest nie tak, napraw to pole, które jest zaznaczone na czerwono. Prosta sprawa. Dopisuję jakiś tam e-mail, wysyłam
no i być może w przyszłym miesiącu to właśnie ja dostanę teleport, spełnione marzenie. Wygląda dobrze, nie? Prosta sprawa, zmieniamy przyszłość tego, jak działają bajki i spełnianie marzeń w naszym świecie. No niestety. Nasza rybka zapomniała o tym, że ludzie w przeciwieństwie do ryb są całkowicie różni. I potrzeby wśród ludzi również są bardzo, bardzo różne. Część z nich widzicie na ekranie za mną. I zazwyczaj, kiedy mówimy o dostępności cyfrowej, kiedy mówimy o ludziach z niepełnosprawnościami, to myślimy o tych takich najbardziej stałych, typowych rzeczach. Czyli myślimy o osobach, które są trwale niewidome, myślimy o osobach, które nie słyszą, czy osobach, które na przykład nie mają ręki, nogi, coś takiego. Warto pamiętać, że tak naprawdę tych potrzeb jest dużo, dużo więcej. Część z nich jest tymczasowa. Kiedy na przykład złamiemy rękę, tak? Przez 2-3 tygodnie musimy korzystać z komputera, nieco inaczej niż korzystam na co dzień. Nikt z nas nie będzie kupował specjalnej klawiatury, nikt z nas nie będzie kupował specjalnej myszki, nikt z nas najprawdopodobniej nie spędzi dużo czasu, żeby nauczyć się jakichś skrótów, zrozumieć, jak to wszystko działa, tylko będzie próbował w jakiś sposób ograć to, co mamy, korzystając z narzędzi, które mamy na co dzień. Jeszcze inne potrzeby są tymczasowe. Kiedy na przykład jesteśmy przy barze, bardzo głośno, chcemy zobaczyć jakiś filmik, nie wzięliśmy słuchawek, nie słyszymy niczego, nie? I również wtedy nasz software musi być dostępny. Takie rzeczy jak proste napisy w filmikach sprawiają, że wszyscy jesteśmy w stanie zrozumieć, co się tam dzieje, mimo tego, że przy barze jest głośno, a my nie mamy tych słuchawek. Podobnie, kiedy na przykład jesteśmy na konferencji, ktoś ma bardzo ciężki akcent. Jeżeli mamy napisy na slajdach i napisy pod slajdami tłumaczące, co mówi ta osoba, nie tylko osoby, które nie słyszą, ale my wszyscy tak naprawdę na tym korzystamy. No i właśnie o tym chodzi w dostępności. Tak naprawdę w ostatnich czasach mamy bardzo duży boom na dostępność. Pojawiły się miliony definicji, pojawiło się bardzo dużo książek, kursów na ten temat. I również jest bardzo wielka dyskusja o tym, jakiej definicji powinniśmy używać, ale ja lubię tą, która po prostu jest widoczna za mną z tyłu. Dostępność to tworzenie software'u, z którego może skorzystać każdy, włączając osoby z niepełnosprawnościami. I kiedy czytacie, szukacie jakiejś literatury albo korzystacie po prostu z Twittera, możecie zauważyć ten skrót A11Y. Jak on powstał? Voilà, zagadka rozwiązana. Wzięliśmy pierwszą, ostatnią literę ze słowa accessibility, policzyliśmy, ile znaków jest pomiędzy nimi. 11, możecie mi uwierzyć na słowo lub policzyć. A w dodatku to słowo wygląda jak ally, czyli przyjaciel po angielsku, więc wiecie, super skrótowiec. Nie musimy się zastanawiać, ile tam było i, t i s w słowie i po tym hashtagu można znaleźć dużo fajnych materiałów. No i jakie są korzyści? No bo mówię o tej dostępności, mówię. Przede wszystkim zapewniamy równy dostęp do informacji dla każdego. Co więcej, użytkownicy, którzy korzystają z funkcjonalności potrzebnych tutaj, są bardziej lojalni. Więc jeżeli nasza strona jest dostępna, jest większa szansa, że nasi klienci wrócą do naszego sklepu, że zostaną na naszej stronie trochę dłużej, że będą korzystać z naszego produktu, nie jednorazowo, ale faktycznie z nami zostaną. Co więcej, jeżeli wprowadzamy poprawki, myślimy o dostępności, to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami na tym korzystają, ale tak naprawdę wszyscy. Bo mówimy o tym, żeby nasze strony były prostsze w użyciu, łatwiejsze do zrozumienia, no i żebyśmy nie musieli czytać 10 stron dokumentacji, zanim znajdziemy coś podstawowego w naszym produkcie. No i to, co przekonuje większość firm, zwłaszcza dużych, no to to, że w coraz większej liczbie krajów mamy po prostu prawne regulacje, które wymuszają na nas wprowadzanie oprogramowania, które spełnia normy dostępnościowe. I to jest coraz to bardziej ważny argument, więc myślę, że w ostatnich latach coraz więcej firm właśnie się przekonało, że potrzebujemy dostępności przez tę ostatnią kropkę, a będzie to tylko rosło. No dobra. Dużo było mówienia. Wróćmy do historii naszej złotej rybki, bo jestem pewna, że się zastanawiacie, co się u niej stało.
No więc wcześniej z formularza skorzystała Domi, programistka z Krakowa. Teraz posłuchamy historii kilku innych osób, które też chciały z tego formularza skorzystać. Pierwszą z nich jest Mark. Mark jest analitykiem finansowym, tak to powinnam powiedzieć, i ma 34 lata. Jego największym marzeniem są długie wakacje na Hawajach, na które poleci ze swoimi kochanymi psami, bo jest dumnym właścicielem 2 psów. Ma cały Instagram pełen zdjęć tych psów. No ale też Mark nie widzi kolorów. I dla niego ten form, o którym mówiłam wcześniej, będzie wyglądał tak. To jest najrzadsza forma daltonizmu, kiedy widzimy świat tylko w czarnych i białych barwach. Na pierwszy rzut oka nie jest tak źle, nie? No ale zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Przede wszystkim ten napis submit, kiedy na niego najadę, jest czytelniejszy. Ale gdyby to był mały formularz, albo tak jak wy siedzicie trochę dalej, ten napis jest bardzo trudny do odczytania. I to jest pierwsza i jedna z najczęściej występujących komplikacji na naszych stronach, jeżeli mówimy o dostępności, czyli niewystarczający kontrast barw pomiędzy napisem, tekstem, obrazkiem, a jego tłem. Jest jeszcze jeden problem z naszym formularzem. Proszę, wypełnij pola zaznaczone na czerwono. Ups, nie wiemy. Nie wiemy, co tu się zadziało, nie wiemy, które te pola są tak naprawdę czerwone. I teraz być może użytkownik się domyśli, że wszystkie z nich powinny zostać wypełnione, no ale niestety tak to wygląda bardzo często. Komunikujemy informacje używając tylko i wyłącznie koloru i dla osób, które tych kolorów nie widzą, zaczyna się problem. No to dobra. Mądrze powiedzieć, że coś nie działa, nie? Trochę gorzej zrobić, żeby coś zaczęło działać, albo pokazać drogę, żeby to odkryć. No to na samym początku chciałabym wam pokazać bardzo fajną rzecz, o której wie mało osób, czyli emulowanie różnego rodzaju problemów z widzeniem barw, używając Chrome DevTools. Szybkie pytanie, kto z was wie, czym są Chrome DevToolsy? Okej, jest kilka osób na sali, które nie wiedzą, to kilka słów wprowadzenia. Chrome DevToolsy to zestaw wbudowanych narzędzi w przeglądarkę Chrome, dostępny całkowicie za darmo, dzięki któremu możecie w prosty sposób debugować swoje aplikacje, znajdować problemy itd., itd., itd. Nie będę dzisiaj wchodzić w szczegóły, bo ja o tym mogę opowiadać nie pół godziny, ale 10 dni i jeszcze bym nie wyczerpała całego tematu. Ale jeżeli nigdy nie słyszeliście o DevToolsach, wejdźcie sobie w przeglądarkę Chrome na dowolnej stronie. Prawy klik, Inspect, albo możecie użyć 3 kropeczek tutaj, More Tools, Developer Tools i zacznijcie się bawić, odkryjecie całkowicie nowy świat. Ja wam dzisiaj pokażę co innego. Kiedy już mamy otwarte DevToolsy, możemy wejść w opcję More Tools i Rendering. I tu, kiedy się trochę przeskrolujemy, możemy znaleźć opcję, która nazywa się Emulate Vision Deficiencies. I tu możemy podejrzeć, jak strona będzie wyglądała dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami widzenia kolorów. Co jest fajne, to działa na każdej dowolnej stronie, to nie musi być wasza strona. Doświadczenie, które bardzo, bardzo polecam osobom, które dopiero zaczynają przygodę z accessibility. Przestawić sobie na chwilę te ustawienia właśnie emulowania różnych problemów ze wzrokiem po prostu w Chromie. Kiedy korzystacie z tego przeglądając Facebooka, Twittera na jakieś godzinę, 2 i sprawdzić, czy dalej jesteście w stanie korzystać ze stron w taki sam sposób, jak robicie to na co dzień. Czy wszystko jest czytelne? Czy jesteście w stanie odczytać wszystkie rzeczy? Czy wiecie, że coś na przykład jest linkiem? Albo czy, tak jak w moim przykładzie, nie brakuje informacji, które pole jest nieprawidłowe. Możecie być zaskoczeni, jak bardzo zmienia to myślenie programistów. No dobra, ale to jest tylko podpowiedź, jak sobie coś tam sprawdzić. Pomyślmy o tym, jak naprawić rzeczy. Wrócę do tego widoku, kiedy świat jest czarno-biały. No i jak powiedziałam wcześniej, podejrzewam, że tu będzie jakiś problem. Kiedy korzystamy z selektora elementów w DevToolsach, no to kiedy
najeżdżamy na dany element, możemy zauważyć, że pojawił mi się taki wykrzyknik, pomarańczowy wykrzyknik koło labelki kontrast. To informuje mnie, że wszyscy żyją? Dobra, okej, mogę kontynuować. To mnie informuje, że coś jest nie tak z kontrastem, nie? Kiedy kliknę na ten element, on otworzy mi się jeszcze tutaj w zakładce, w której mogę podejrzeć całego HTML-a. No i zobaczę całe CSS-y do tego. Wiem, że problem jest z kolorem i zobaczcie, tutaj znowu mam informację, hej, tu jest problem z kontrastem, zerknij na to. Teraz czas na moją ulubioną część. Nie tylko dostałam informację, że kontrast jest niewystarczający, ale to są takie dwa przyciski. I kiedy je kliknę, Chrome DevTools zaproponuje nowy kolor. Tak bliski do oryginalnego, jak to jest możliwe, który będzie spełniał już kryteria czy to podwójnego, czy potrójnego A kontrastu barw. Dzięki temu w bardzo szybki sposób możemy sprawdzić, znaleźć nową wartość, która będzie już w porządku i będzie czytelna nawet dla naszego biednego Marka, który chciałby wygrać wycieczkę na Hawaje. No ale dobra. Klikanie po jednym elemencie może nam się sprawdzić w momencie, kiedy dewelopujemy naszą stronę, kiedy dopiero coś sprawdzamy, kiedy zmieniamy tak czy siak CSS-y na danym elemencie. Najczęściej nie pomyśleliśmy o tym wystarczająco szybko. No i bądźmy szczerzy, nikt z nas nie będzie teraz przechodził przez wszystkie elementy na stronie, sprawdzając, czy na hoverze przypadkiem nie ma jakiejś ikonki, nie? Oczywiście na tej mojej stronie może by to jeszcze zadziałało, przepraszam, stronie Złotej Rybki, ale na większości stron najzwyczajniej w świecie nie. I co możemy zrobić w takiej sytuacji? Weźmy trudniejszą stronę, czyli stronę naszego dzisiejszego wydarzenia. Znów otwieramy Chrome DevToolsy i tutaj mamy coś takiego jak w More Tools, opcję CSS Overview. To jest nowy feature, który wciąż jest w preview, ale osobiście go uwielbiam, więc mam nadzieję, że już nie zniknie. Na samym początku dostajemy informacje o elementach na naszej stronie, wszystkie kolory, jakie zostały tu użyte, więc jeżeli na przykład potrzebujemy dostosować naszą stronę do palety barw, to jest super przydatne. To, co mnie najbardziej się podoba w tej stronie, to jest ta sekcja problemy z kontrastem. I zauważcie, że na naszej stronie mamy 3 miejsca, w których coś jest nie tak. Powiedzmy, że kliknę na ten ostatni. Nie tylko dostaję informację, że coś jest nie tak. Dostaję też informację, które elementy są nie tak. Teraz tego nie widać, bo użyłam trybu, kiedy Chrome DevToolsy są w nowym oknie, więc przejdę na chwilę do tego widoku trochę innego, kiedy to jest przypięte na dole. Zobaczcie, kiedy kliknę tą ikonkę, no to pokazało mi, że problem jest dokładnie z tym linkiem, a kiedy kliknę A, przechodzę znów do HTML-a, no i tutaj mogę znowu zrobić magię, dzięki której znajdę mój nowy kolor. To jest bardzo prosty sposób, żeby przeprowadzić audyt kontrastu kolorów na waszej stronie. Zajmuje to jakieś 3 minuty, łącznie z odpaleniem wszystkiego, a dzięki temu możecie naprawić jeden z najpopularniejszych problemów na stronach internetowych, czyli niewystarczający kontrast barw pomiędzy tekstem, obrazkiem, a jego tłem. No i teraz musimy wrócić. Dobra, nie tu jeszcze. Dobra, wracamy do prezentacji. Jaka jest pierwsza wskazówka, którą nauczyła się nasza złota rybka? Pamiętajcie o tym, żeby zachować odpowiedni kontrast barw pomiędzy naszym tekstem, obrazkiem, ikoną, a jej tłem. Bo dzięki temu będzie to czytelne dla wszystkich, nawet dla osób, które pewnych kolorów nie widzą. Druga wskazówka. Nie polegaj tylko i wyłącznie na kolorze, kiedy zapewniasz jakąś informację. Czyli jeżeli jakieś pole jest wymagane, nie możemy go tylko i wyłącznie zaznaczyć na czerwono. Dodajmy tam jakiś tekst, dodajmy tam jakiś znak, być może dodajmy jakiś border. Najlepiej tak naprawdę pod danym inputem od razu napisać, co w nim jest nie w porządku, dzięki czemu ludzie nie muszą zgadywać na przykład jakiego formatu telefonu oczekujemy. Przede wszystkim nie polegajmy tylko i wyłącznie na kolorze. No i płynnie możemy przejść do kolejnej osoby, która też chciała korzystać z naszego formularza Złotej Rybki i to jest Susan.
Susan ma 40 lat, jest masażystką i uwielbia swoją pracę. Mogłaby tam siedzieć godzinami, wiecie, robi bardzo dużo nadgodzin i to nie jest najlepsze dla work-life balance, ale naprawdę kocha swoją pracę. Co więcej, jest bardzo utalentowana muzycznie. Marzy o tym, żeby mieć w domu swoje własne studio nagrań, w którym będzie mogła nagrywać swoje piosenki, bo śpiewa, gra na pianinie. I właśnie o to chciałaby poprosić Złotą Rybkę. Dzięki temu, że wiecie, już Złota Rybka nie działa tylko dla rybaków, jest szansa, że jej się uda. No ale Susan nie widzi. Używa tak zwanego screen readera, czyli czytnika ekranu. To jest specjalne oprogramowanie, które, jak się pewnie domyślacie, czyta ekran, tak? Czyli po kolei przechodzi przez elementy widoczne na naszej stronie i czyta je dla użytkownika. I mniej więcej ten formularz, który przed chwilą pokazałam, usłyszy tak. Czyli mamy jakąś strukturę, mamy tytuł, no i jak pewnie się domyślacie, jest tu trochę problemów. Przede wszystkim obrazek. Na naszym formularzu, na tym obrazku było trochę istotnych informacji. Była informacja o tym, co trzeba zrobić, po co w ogóle jest ten formularz i kiedy Złota Rybka będzie miała kolejne losowanie. Zazwyczaj staramy się nie umieszczać tekstu w obrazkach. To przeszkadza również wtedy, kiedy chociażby powiększymy ten obrazek, nie? Starajmy się jednak ten tekst trzymać poza, no ale w tym naszym widoku kompletnie nie ma tej informacji. Co więcej, coś poszło nie tak z inputami. Jak zobaczycie, 2 inputy są różne od trzeciego i coś, co jest najgorsze na świecie, submit, to tekst. Zobaczmy, co możemy zobaczyć na żywym organizmie, czyli na naszym przykładzie. OK. Jestem tutaj. Co jest fajne, w Chrome DevToolsach możemy użyć takiej opcji, która nazywa się Accessibility Tree. Jeżeli nie macie tego dostępnego, potrzebujecie włączyć tutaj... Czemu tego nie widzę? Tutaj, sorki, źle klikam. Tutaj jest opcja jak Accessibility. Jeżeli nie widzicie tego ludzika na podglądzie HTML-a, który jest u mnie, to najprawdopodobniej musicie zaznaczyć ten checkbox i przeładować DevToolsy. Dzięki temu, oprócz tego tradycyjnego widoku, który każdy web developer zna, w którym można sobie podejrzeć naszego HTML-a i nie wiem, sprawdzić, jakie mamy property ustawione chociażby na obrazku, możemy zobaczyć, jak nasz kod będzie wyglądał w Accessibility Tree. Czyli właśnie tym widoku, który zobaczy screen reader. No i zobaczmy, że no tak, IMG jest pusty. Przez co użytkownicy korzystający ze screen readera nie mają tej informacji kompletnie, co powinno tam być. I tutaj możemy rozwiązać sytuację na kilka sposobów. Jednym z nich jest wyciągnięcie tego tekstu poza obrazek i to jest najfajniejsze. A jeżeli tego nie możemy zrobić, to istnieje coś takiego jak tekst alternatywny. Tak jak w muzeum mamy często takie labelki, które mówią nam, co to za dzieło, jakie należy rozumieć, co artysta miał na myśli. Tak samo w HTML-u możemy dodać po prostu tag alt, w którym opisujemy, co znajduje się na obrazku. Dzięki temu osoby, które korzystają ze screen readera, również będą wiedziały, co przedstawia dany obrazek. Inna opcja to dodanie tagu aria label, czyli właśnie labelki, w której również zamieszczamy opis. A jeżeli ten obrazek jest tylko i wyłącznie dekoracyjny, możemy zaznaczyć albo zostawić ten tag alt pusty. Wtedy screen reader zrozumie, że ten obrazek jest tylko dekoracyjny, albo możemy dodać tag, który nazywa się aria hidden, równe true, dzięki czemu również screen reader będzie wiedział, że dany element ma pominąć. OK, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, użytkownicy korzystający ze screen readerów, ale również osoby, które korzystają na przykład ze specjalnych urządzeń do nawigacji, specjalnych klawiatur, specjalnych interfejsów, najczęściej nie korzystają z myszki czy touchpada, tak jak my, tylko bardziej korzystają z keyboard navigation. Więc posługują się na przykład tabem. I początek jest OK. OK. Boom. Nigdy nie dochodzę do submita. Czyli Susan nigdy nie mogłaby wysłać swojego marzenia, nigdy nie mogłaby przesłać tego formularza,
Dlaczego? Ponieważ jako programiści znamy bardzo dużo tagów HTML. Batony, IMG, spany, listy itd., itd. Ale cierpimy na tak zwaną divozę, nie? Czyli tworzymy wszystko jako divy, następnie to ostylujemy, dodamy trochę JavaScriptu. No i tak jak widać tutaj, dla osoby, która widzi, zadziała to dobrze, tak? Ja mogłam wcześniej, korzystając z myszki, wysłać ten formularz. Niestety osoba korzystająca z nawigacji klawiaturowej nie może tego zrobić. I zobaczmy, jak to zostało zaimplementowane. No oczywiście div, tak? Co moglibyśmy zrobić w tym przypadku? Moglibyśmy to zmienić na baton. Dzięki temu większość rzeczy zostanie zrobiona za nas, bo mamy bardzo dobre wsparcie dla natywnego HTML-a, nic nie będziemy musieli robić. Kiedy jednak ten nasz widget jest już tak super i wspaniały, że nie możemy czy nie chcemy go nadpisać, no to wtedy możemy próbować nadpisywać rolę danego elementu, możemy dodać customowe JavaScripty, które obsłużą właśnie to, żeby keyboard navigation nasłuchiwało na event keydown i wtedy na danym evencie możemy zawołać odpowiednią akcję. Możemy dodać odpowiednie tagi właśnie accessibility, żeby sprawić, żeby to było focusable, żeby screen reader to widział. Ale dość dużo pracy, nie? Jeżeli można użyć batona, słuchajcie, używajcie batona. I mamy tu jeszcze jedną rzecz, która jest widoczna. To, że mamy 3 inputy, tylko te inputy są zrobione trochę inaczej. E-mail jest zrobiony tak, że mamy labelkę, HTML-owy element label, który w środku ma właśnie e-mail, no i jakiś tam input. Dzięki czemu, jeżeli zobaczymy, jak to jest widoczne dla screen readera, to widzimy, że to jest połączone. Osoba, która będzie przechodziła do inputu, będzie wiedziała, że to jest input właśnie pod e-maila. Trochę gorzej z tym na górze, no bo mamy jakiś tekst, mamy jakiś textbox, ale w sumie, czy ten textbox jest do tego, czy do czegoś innego, nie wiemy. Dlaczego? No tu właśnie tego label elementu zabrakło. Więc to jest taka kolejna dosyć ważna rzecz, żeby pogrupować te elementy odpowiednio i to, żeby te inputy miały odpowiednie labelki. Co jeszcze jest ważne w takich przykładach? Osoby korzystające z screen readerów bardzo często korzystają z różnego rodzaju skrótów, shortcutów. Jeżeli nasza nawigacja na top strony ma na przykład 30 elementów, to dla osoby, która korzysta z myszki, nie jest to żaden problem, prawda? Od razu przejdzie do naszej głównej treści strony, kliknie tam, gdzie chce, będzie OK. Osoba korzystająca ze screen readera 30 razy będzie wciskać taba, zanim dotrze do treści. Ja bym się poddała 3 razy. Obstawiam, że nikt nie będzie na tyle zdesperowany, żeby dojść do kontentu. I właśnie dlatego ważne jest wspieranie również takich, po pierwsze, skrótów, które są dość mocno popularne w branży, a po drugie zapewnianie opcji do przeskoczenia dużych bloków tekstów. Jednym z nich jest taki baton skip to main part. Zazwyczaj jest to widoczne tylko i wyłącznie dla użytkowników korzystających właśnie z nawigacji klawiaturowej, czyli dopóki ktoś korzysta z myszki, tego nie pokazujemy. Kiedy ktoś zaczyna korzystać z keyboard navigation, pojawia się przycisk, dzięki któremu możemy przeskoczyć całą nawigację, przejść do głównej treści strony i nagle ta nawigacja robi się dużo, dużo prostsza. Jeżeli mamy na sali użytkowników Maca, bardzo często możecie zrozumieć ból ludzi korzystających ze screen readerów, kiedy rozładuje wam się Magic Mouse. Magic Mouse'a nie można używać, kiedy się ładuje, nie wiadomo dlaczego. Więc jeżeli zaczniecie korzystać tylko i wyłącznie z nawigacji klawiaturowej, możecie odkryć, jak na wielu stronach nie możemy przejść do niektórych elementów, korzystając tylko i wyłącznie z klawiatury. Albo kiedy pojawia nam się jakiś modal, pop-up, możemy do niego dojść, możemy go otworzyć, korzystając z nawigacji klawiaturowej, ale na przykład kiedy go zamykamy, bum, nie wiem, gdzie jesteśmy i nasz fokus ląduje albo na początku strony, albo w jakimś losowym miejscu i wiecie, nie mam pojęcia, co się tam dzieje. No więc czas na kilka mądrości od złotej rybki. Zawsze korzystajcie z poprawnych tagów HTML na swoich stronach. Każdy obrazek powinien posiadać alternatywny tekst lub być zaznaczony jako dekoracyjny.
Wszystkie akcje, które są dostępne za pomocą myszki, powinny być dostępne również korzystając z nawigacji klawiaturowej. Tu jest mała gwiazdeczka, jeżeli mówimy o akcjach, które są stworzone tylko i wyłącznie pod myszkę, jak na przykład rysowanie, tak? Myszką. Tego nie odtworzymy klawiaturą, ale to są raczej wyjątki. No i czas na kolejną osobę, Boba. To już będzie ostatnia osoba, obiecuję. Bob marzy o domku na plaży, takim domku, w którym mógłby spędzić swoją emeryturę, swój urlop, wiecie, morza szum, ptaków śpiew, pełen odpoczynek. Pracuje zawodowo jako dziennikarz, ale dorabia sobie jako barman. Co ciekawe, Bob jest jedną z osób, które są bardzo, bardzo wrażliwe na animację. I możecie być zaskoczeni, jak wiele osób jest bardzo, bardzo wrażliwa na animację. Nasza złota rybka nauczyła się animacji w CSS-ie i dodała coś takiego do swojej strony, nie? Dla większości z nas to jest fajne na początku. Za jakieś 30 sekund stanie się to bardzo denerwujące, ale nie przeszkadza zazwyczaj to w korzystaniu ze strony. Niestety, dla niektórych ludzi ten element będzie tak bardzo mocno przykuwał ich uwagę, że nie są w stanie wypełnić formularza obok. Mimo tego, że ten formularz ma tylko i wyłącznie 3 pola. I właśnie dlatego powstało specjalne ustawienie, które nazywa się Reduce Motion. Jest wspierane przez wszystkie systemy operacyjne, możemy to ustawić na poziomie systemu operacyjnego. Tak to wygląda na Macu. I ogólnie chodzi o to, że chcemy zredukować animację wszędzie, gdzie się tylko da. No a my jako web deweloperzy powinniśmy to respektować. Na szczęście to jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Żeby wykryć to, czy ktoś ma ustawiony ten parametr na swoim komputerze, możemy albo użyć media query, które widzicie na slajdzie, albo ten fragment JavaScriptu, więc jedna linijka. I właśnie dla takich osób powinniśmy animację wyłączyć. Każda animacja, która trwa dłużej niż 5 sekund, powinna mieć opcję, żeby ją zapauzować, schować, zatrzymać. Co więcej, wszystkie te animacje powinny właśnie uwzględniać ten parametr ustawiany na poziomie systemu operacyjnego, czyli jeżeli ktoś nas prosi, nie włączaj animacji, powinniśmy to respektować. No i bądźmy szczerzy. Bardzo, bardzo dużo informacji, bardzo dużo skrótów, bardzo dużo tagów. Jak prosty człowiek, albo co gorsze, złota rybka ma o tym wszystkim wiedzieć, nie? Ona zna dopiero HTML-a, CSS-a, jeszcze tyle nauki przed nią. React, performance, wiecie, bardzo, bardzo dużo różnych innych rzeczy, które gdzieś tam mogą się przydać po drodze. No więc jak w każdej bajce musi pojawić się sowa, tak? Bardzo mądre zwierzę, do którego nasza złota rybka przychodzi po poradę. W normalnym świecie byłby to zazwyczaj junior przychodzący do mida lub seniora prosząc o pomoc. No i nasza sowa, nasz senior web developer powiedział: idź za światłem latarni. Ale to nie jest taka latarnia, o której myślicie na samym początku, tak? Zwłaszcza, że mówię o rybkach. Znowu mówimy o Chrome DevToolsach i w Chrome DevToolsach mamy coś takiego jak Lighthouse. To są automatyczne audyty. Znów wystarczy, że wejdziecie na stronę, odpali się Chrome DevToolsy, wejdziecie do zakładki Lighthouse i tam możecie przetestować waszą stronę pod wieloma względami, między innymi accessibility. Nie będę teraz tego uruchamiać na prawdziwej stronie, ale możecie mi uwierzyć, prawy klik, wchodzimy do DevToolsów, znajdujemy zakładkę Lighthouse. Wygląda to mniej więcej tak jak tutaj, czyli wybieramy, o jaką kategorię nam chodzi i klikamy Analyze Page Load. Po mniej więcej kilkudziesięciu sekundach dostaniemy wynik. Pierwsza rzecz, dostajemy wynik między 1 a 100, który mówi nam, jaki jest nasz score, tak? Czyli jeżeli mamy wynik od 1 do 50, jest bardzo źle. Naprawiamy jak najszybciej, masakra. Wynik od 50 do 89 to jest taki ok, ale warto tutaj poprawić trochę rzeczy. Najczęściej celujemy w te score od 90 do 100. Co jest fajne, dostaniemy tutaj nie tylko informacje o tym, że mamy jakiś tam wynik, fajnie wiedzieć, no ale co mam zrobić, żeby to naprawić? No i w tym naszym raporcie dostaniemy też listę failujących elementów, gdzie każdy test ma krótki opis, co poszło nie tak.
Najczęściej zawiera również link do bloga, który wytłumaczy nam w szczegółach, jak to jest mierzone, po co to jest mierzone, dlaczego to jest w ogóle ważne i tak dalej. Najczęściej dostaniemy też listę elementów, na których failuje nasz test, no i oczywiście wskazówki, jak to wszystko poprawić. Więc tutaj widzimy przykład failującego testu, jeśli chodzi o contrast ratio. Zobaczcie, że te wszystkie elementy, o których mówiłam, są na miejscu. I co jest fajne, kiedy klikniecie ten link tutaj, zostaniecie przekierowani do zakładki z HTML-em, z której możecie w prosty sposób przejść do CSS-ów, tam kliknąć kolor, kliknąć baton, który pokazywałam wcześniej, no i znaleźć sposób, żeby to rozwiązać. No, fajnie, nie? Wszystko super. No ale każdy mechanizm ma jakiś słaby punkt. No i raczej nie chcielibyśmy, żeby te nasze accessibility problemy zawsze wyskakiwały dopiero wtedy, kiedy nasza strona jest gotowa. Jest taka książka Pragmatyczny programista, kiedyś to był klasyk, teraz już trochę mniej osób o tym czyta. I tam była taka metryka, że błąd znaleziony na poziomie designów jest 10 razy tańszy do naprawy niż błąd znaleziony w czasie kodowania, który z kolei jest 10 razy tańszy do naprawienia niż ten, który znajdziemy w etapie testowania, który z kolei jest 10 razy tańszy do naprawienia niż ten, który znajdziemy u klienta. Bardzo uproszczona metryka, ale wnioski są proste. Im szybciej da się wykryć błąd, tym lepiej. Na szczęście mamy coś takiego jak Accessibility Unit testy, i już na poziomie tworzenia komponentu, tak to wygląda w Reakcie. Najczęściej wrzucamy po prostu, zaciągamy sobie specjalną paczkę, generujemy nasz element, no i sprawdzamy, czy są jakiekolwiek violations. Możemy tutaj definiować nasze reguły, możemy je wyłączać. Oczywiście tego nie polecam. W każdym razie, przynajmniej w Reakcie, korzystając z JustAxa, jest to super proste. Jeżeli chcemy jeszcze szybciej wykryć te testy i chcemy przy okazji trochę albo sami się poduczyć, albo pomóc naszemu zespołowi zacząć zwracać uwagę na accessibility w projekcie, warto dodać odpowiedni linter. To jest linter znów do Reacta, bo pracuję na co dzień w Reakcie, dzięki któremu już w momencie pisania naszego komponentu, jeżeli robimy coś głupiego, pojawi się czerwone podkreślenie. Kiedy na nie najedziemy, dostaniemy cały pop-up mówiący, co robimy głupiego, dlaczego to jest nie tak, no i oczywiście, co powinniśmy tutaj zmienić. No i wszystko fajnie, ładnie. Tylko niestety maszyny nie są naszym najlepszym przyjacielem, tak? Czasami tak jak Herbert odkurzacz są nieco dramatyczne, kiedy mówią, że znajdują się tuż nad klifem. Ale to, co trochę bardziej nas przekonuje do tego, żeby nie ufać maszynom, to fakt, że tylko 57% problemów związanych z dostępnością może być znalezione przez automatyzowane narzędzia. No i niestety potrzebujemy również audytów manualnych. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, nie wiecie, co powinno być przetestowane w takim miejscu, albo po prostu lubicie mieć poukładane rzeczy, to bardzo mocno polecam wam extension. On działa na pewno na Chromie. Wydaje mi się, że na kilku innych przeglądarkach też, ale głowy nie daje. Accessibility Insights for Web. To jest bardzo fajny plugin, który pokazuje wam dużo kategorii i w każdej kategorii krok po kroku mówi wam, co powinniście sprawdzić, jak to sprawdzić. Możecie też wygenerować prosty raport z tego wszystkiego, dzięki czemu możecie naprawdę dobrze przetestować waszą stronę pod względem dostępności. To wszystko, co dzisiaj mówiłam, to tylko bajka. Nie ma złotych rybek. Co więcej, pewnie was zaskoczę, ale nie pracują z domu i złote rybki nie są web deweloperami. Ale niestety problemy, o których mówię, są prawdziwe. Popatrzmy na dane. 1 na 12 mężczyzn i 1 na 200 kobiet na świecie cierpi na różne odmiany daltonizmu, czyli problemów z widzeniem kolorów. 1,3 biliona ludzi, czy 1 na 6 osób, doświadcza jakiejś niepełnosprawności, a 23% respondentów z niepełnosprawnością mówi, że oni nigdy nie korzystają z internetu. Zobaczcie, jak wielki rynek tam jest, jak wielu użytkowników, potencjalnych użytkowników naszych produktów czeka na to, żeby ktoś po prostu stworzył produkt, z którego mogą korzystać.
Zatem zadanie domowe dla Was. Slajd się rozjechał, ale nieważne, i tak jesteście w stanie to przeczytać. Kiedy wrócicie do domu, albo jutro pójdziecie do swojej pracy, otworzycie wasz projekt, z którym pracujecie na co dzień, albo wasz side projekt, waszego bloga, wejdźcie na swoją stronę, otwórzcie ją w Chromie, włączcie prawy przycisk Inspect, znajdźcie Lighthouse i sprawdźcie, jaki wynik będziecie mieli w tym teście dostępności. Jeżeli naprawicie chociaż jeden błąd, być może staniecie się czyimś bohaterem i sprawicie, że taka osoba będzie mogła w końcu skorzystać z waszej strony. Stwórzmy internet, z którego każdy, naprawdę każdy, będzie mógł korzystać. I to już wszystko na dziś. A dzięki wielkie.